Witam. Tam w cieniu jest chyba przyjemniej, ale to dzisiaj 4 wrzesień 2025 rok. No i mamy kosmogram. Dosyć interesujący, wspaniały. No, zaraz zaczniemy o nim opowiadać, bo tak wygląda. Proszę się przyjrzeć. Wszystkie plany zostały załatwione. Panna i Koziorożec. Panna jako działanie, jako higiena. No i ta higiena. Nawet bym się nie spodziewał, że nagle pokaże się taka sytuacja. Chodzi mi o sąd, o Trybunał Konstytucyjny. No proszę. To przeszło moje wszelkie oczekiwania. To Koziorożec. Pedanteria. Koziorożec. Prawo. Koziorożec. Dłada w pannie. Słońce jest przepiękne. A życie jeszcze piękniejsze, jeżeli takie rzeczy się dzieją. Jeżeli ktoś nie potrafi pojąć, że świat ma rytm i z tym rytmem nie ma co walczyć, bo jeżeli się walczy, to właśnie taki sygnał się słyszy. Wydawałoby się, że to inscenizacja. Nie, to jest rzeczywistość. Pan prezydent Nawrocki przyjęty w Nowym Jorku przez prezydenta Donalda Trumpa z największą, no cóż, nasz przedstawiciel świata, który się nie ugiął, świat, który nie klęka na kolana, nasz świat, świat, powiedzmy, panów, no, lekka przesada i żart, ale trzeba to brać pod uwagę, że pan prezydent Trump ugościł jak rzadko kogo. A co dajemy? Co dajemy? Język swój. Swój polski język, który jest zawsze językiem honoru. Od bitwy pod Grunwaldem i nie tylko. Przez żołnierzy, którzy tam byli i wyzwalali Stany Zjednoczone. Przez całą historię świata, a także popularność naszych toporków krzemowych kiedyś tam w czasach krzemu na równiku. Pewnie z Lechi to może być good. Wspaniałe czasy, no wręcz po prostu nierealne. Chyba żadnemu astrologowi się nie marzyły takie czasy, jakie przyszły. Jak to wygląda? Koniunkcja Słońca z Merkurem. Można by powiedzieć, że spalony. No tak, no a dlaczego nie? Ukręcony łeb hydrze, a najbardziej tej informacji, wszelkie informacje. Tutaj mówi, że nie było żadnej instrukcji, a tutaj mówi, że instrukcję żeśmy wydali panu Nawrockiemu. No przepraszam, ale panu prezydentowi Nawrockiemu to pokazać instrukcję, jak on instrukcję był szefem IPN-u, to człowiekowi, który jest szefem IPN-u, instrukcje, w dodatku trzeba brać pod uwagę, że on był 1000 razy sprawdzany, zanim został. Przecież to są największe tajemnice Polski, historii, niedomówienia, gdzie historycy
niektórzy historycy nawet nie mają prawa tam powąchać tych zapisów. Niektóre rzeczy są tak przerażające, że przewróciłby się świat, które są w zapisach IPN-u. Jeżeli ktoś nie orientuje się, co to jest IPN, to teraz niech sobie wyobrazi, dlaczego tak wielcy wszyscy moi koledzy astrolodzy i kosmobiolodzy i jeszcze tam jacyś inni nie potrafili powiedzieć, że Adolf Hitler żyje? A żył? Mamy największe zbiory historyczne tutaj w Polsce. Nie będę mówił jakie, bo to nieistotne, ale mamy. Zresztą ci, którzy znają mój życiorys, to wiedzą, że byłem tam na festiwalu. I o tym mówiłem. Ale ja nie będę cały czas powtarzał, jacy to my jesteśmy wielcy, jacy my jesteśmy wspaniali, bo to można już potem 2 palce i zwymiotować i poproszę 5 wiader. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że ten kosmogram nie kłamie. Ten kosmogram mówi prawdę i trzeba się dostosować do niego, jaki jest czas. Przede wszystkim mądrości. Sąd pokazał, w sądzie pokazał człowiek, że nie będzie tutaj nikt pajacował. Sąd jest najwyższy i niezależny i sędzia ma być sędzią. Pod każdym względem niezawisły i z wielką mądrością prawną. Prawo nie może się mylić. To nie metody stalinowskie czy hitlerowskie. No ale jak ktoś z jednego w drugie wpada, no to co się dziwicie. Popatrzcie sobie na reparację i panią, która nawet nie może wykrztusić tego słowa. I ona wreszcie, że na nią się napada. Gdzie ona się wychowywała? No, na pewno nie w kategorii Polaków A, tylko w kategorii tych brzydkich B. No bo z tego wynika. I macie jawne pokazanie palcem. Ty. Jeżeli ktoś mówi, że nam się reparacje nie należą, a chcą czerpać zyski z nas, to znaczy, że co? Nadal kradną? Przecież jeżeli przyjeżdża taka firma Bayer, która wyraźnie mordowała ludzi i tam są pieniądze naszych dziadków, mojego dziadka, bo pracowali dla tej firmy. Czy też brano, ja już nie mówię o tym mydle, o którym uczyliśmy się w szkole. Młody człowieku, po prostu z człowieka robiono mydło. Miałem to mydło w domu u siebie. Rodzice nie pozwalali dotknąć tego. Potem jak już żeśmy się przeprowadzali, po prostu gdzieś zginęła. Podejrzewam, że mama wywiozła to na cmentarz. Skąd się to wzięło u mnie w domu? Jakiś pacjent przyniósł. Mojego ojca. A dlaczego do mojego ojca? Dlatego, że był lekarzem. Przerażające, no nie? Ale tu różne rzeczy ludzie znosili. Bardzo dziwne rzeczy. Czasami po prostu niewiarygodne. Zresztą świat jest zawsze niewiarygodny i ta panna w tej chwili bardzo mocno jest eksponowana. Ta higiena myśli. Bo to się mówi medycyna, higiena, ale to jest myśl. To jest także szkoła, umiejętność przekazywania wiedzy, a w dodatku ten koziorożec daje naprawdę wiele świadomego życia i świadomej kultury.
to trzeba przyznać, że w tym momencie musimy brać pod uwagę najważniejszą rzecz, że jesteśmy prawdomówni, umiemy i wiemy wszystko, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, prawi. I to docenia człowiek, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i wita się i robią tą piłę. Świetna ta piła. Tutaj pan prezydent Nawrocki nie jest potężny człowiek, trzymający po to tej sztangi. Świetny człowiek, fantastyczny, taki powinien być, który wygina prosto, inaczej prostuje podkowy. Jeden z królów Francji. I u nas też był taki mocny tak zwany, tak? Trzeba pamiętać o tym wszystkim i brać pod uwagę to, co się dzieje. To, co się dzieje, jest po prostu nie do wiary. Kosmos przejął władzę. Kosmos pokazuje wreszcie i nareszcie to, co jest prawidłowe. Kosmos sobie drwi z tej czerwonej armii. Czerwona armia to nie tylko ta sowiecka, to jest ta niemiecka też. Przecież czerwony kolor w Niemczech. No. Hitler jakie kolory miał? No i teraz też podskakuje tam ci niektórzy, którzy tutaj pan Rola, tak, pali tą kawałek flagi i pokazuje, aż się brzydzi w rękawiczkach. Trzyma to bardzo ładne, czy ładne przedstawienie w ogóle, po co to palić? Skąd się to bierze? Jaką trzeba mieć kulturę, żeby takie rzeczy wyświęcać? No ale cóż, przed nami to zaćmienie. No zobaczymy, co ono pokaże, jak ono zmieni. Zresztą będziemy rozmawiać o tym, nie w tej chwili. To nie jest temat na dzisiaj. Na dzisiaj jest tylko temat jeden. Zwycięstwo pana prezydenta Nawrockiego na całej linii myślenia i w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu genialne. Zobaczymy, jak przyjedzie, z jakimi wrażeniami, jak będzie opowiadał. Zresztą już opowiada, oczywiście, że tak, ale to nie chodzi o to, kiedy już tu w Polsce i kiedy już szykują oczywiście niektórzy, że tutaj, ale ja się dziwię na przykład takiemu panu, który ma nazwisko od swojej wsi, którą sam chyba sobie stworzył. Bo to nie jest jego rodzimy majątek, to jest po prostu tam wykołowane. I jak on potrafi coś powiedzieć, kiedy w ogóle jego nikt nie traktuje poważnie. A już najbardziej tego pana, który jest też z Gdańska, którego na Westerplatte wygwizdano wprost. A nawet się zapytano o Herr. No, Herr, komm, weg za granicę. Świetne, genialne, wręcz niesamowite. I teraz, czy to jest panna? Jest koziorożec. Za chwilę po koziorożcu co mamy? No właśnie, co mamy? I tu się rozpocznie dopiero walka. Tu będzie dopiero. Oby się coś nie wydarzyło bardzo nieprzyjemnego. Ja już mówiłem o tej rozmowie z moim wykładowcą i dla mnie człowiekiem, ale dziwię się, że w tym wieku i w takiej sytuacji jeszcze potrafi, jak to się mówi, coś powiedzieć w jakimś tym. I uważa, że mnie naprawi. Mnie nikt nie naprawi, bo ja jestem już bardzo dawno naprawiony.
I bardzo się cieszę, że powstała taka telewizja jak Republika, która nie za bardzo zrozumiałem niektóre rzeczy, ale to nieistotne, dopiero obejrzę, dlatego że no to co mówię, że mam ten remont i tutaj to wszystko się dzieje, a nie chcę zawracać głowy, bo przecież wszyscy mają. Jeszcze czas panny jest ten koziorożec, muszę sobie ustawić. Wczoraj była moja przyjaciółka, żeśmy rozmawiali, ona mówi, dlaczego nie ruszasz? No tłumaczyłem jej dlaczego, jak zobaczyła, no to mówi faktycznie, że tutaj masz. I też jeszcze się zastanawiam, przed nami nowy rok, a teraz trzeba wszystko zrobić, żeby przygotować do tego nowego roku w wadze. Przygotować, dlatego jest ta panna, dlatego są te rekolekcje tej myśli filozoficznej i tego całego zgiełku. I ten zgiełk jest bardzo charakterystyczny. W dodatku trzeba przyznać, że tutaj półsekstyl z Wenus, Słońca oczywiście, bo tu już ten Merkury spalony, to wiemy, ale ten półsekstyl też daje dużo. Tylko pamiętajmy o tym, że ta Wenus dopiero przyjdzie i to jest najważniejsze, zahamować pewną historię związaną z finansami. Bo finanse tutaj są najważniejsze i najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jak je ulokować, bo to jest, ja tutaj nie mówię o tym skarbcu naszym, że mamy tego dużo i zbieramy to złoto przez pana Glapińskiego. No, to jest po prostu człowiek, któremu powinno się dać, no nie wiem jaki krzyż, bo chyba z czystego złota i krzyż taki, żeby nie udźwignął za to, co robi. Może nawet na wagę go wsadzić i tyle, ile waży, tyle niech ma złota, bo jest wspaniałym człowiekiem, zrobił z nas naprawdę, a teraz trzeba brać pod uwagę, że będzie się tylko to liczyć. To nie jest tak, że się może coś liczyć, coś innego. Boże, jakie to słońce. Nie, założę te okulary, bo przecież dostanę jakiegoś. Nawet nie myślałem, że dzisiaj będzie takie piękne słońce, ale jest fantastyczne. To takie, wiecie, taka polska złota jesień. Chociaż dzisiaj w ogóle te kilka dni są przepiękne. No i trzeba przyznać tutaj jeszcze jedna rzecz. Księżyc w kwinkusie do Merkurego, no to wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że jest skrojona informacja. Ci mówią co innego, ci mówią co innego. Przy mnie to tak się chce śmiać, bo w tej chwili już rozpoznaję, w tej chwili naprawdę widać, kto czego słucha i kto jest przesączony jaką głupotą. Jeżeli do mnie mówi całkiem przyzwoita osoba, mówi, no wiesz, ale ten Nawrocki, no co on tam się wygłupia, wiesz, on tam nawet nie wyszli po niego. Ja mówię, jak to nie wyszli? Atasze wojskowe stanął i rozmawiał i kobieta, która jest przedstawicielem, a sam prezydent Trump czeka na dywanie przed swoim domem. Zobacz, kiedykolwiek kto wychodzi, czeka, aż gość przyjedzie, żeby go przyjąć, żeby mu podać pierwszy rękę. Ja nie wiem, gdzie się te osoby wychowały. W chlewie? No bo to tylko chlew. Świnie są mądrzejsze, przecież świnie mają bardzo potężną inteligencję. Świnie są naprawdę bardzo mądre, tylko są zbyt wcześnie zabijane. Zresztą co tu organy świńskie pasują dla nas? Przecież ta Ceausescu przecież hodowała te świnie, które poszły do Szwecji. Dobra, nie będziemy tutaj o innych rzeczach gadać, ale no nie rozumiem. No. I takie brednie słuchać, takich imbecyli, przecież to są imbecyle. Ja po raz pierwszy używam takie słowa, ale trudno, wreszcie trzeba. Mój dziadek, ten, który zginął w obozie koncentracyjnym niemieckim na terenie Polski, bo tak się mówi, tak trzeba mówić, bo Polska jest wszędzie. Trzeba wreszcie, nawet jak Dachau jest, to też trzeba mówić, bo tam Polacy ginęli. I to są niemieckie obozy na terenie Polski. Nieważne. Do Renu to są Słowianie.
I do Renu to są, tam są gdzieś tam, gdzieniegdzie są ci, te tak zwane Niemczoki, czy tam Prusaki są tylko tam wyłącznie, tam wiecie gdzie. Ich już tam nie ma, Rosjanie zrobili z nimi porządek. I bardzo dobrze. Byłem tam, bo mam tam mam rodzinę, ale jakoś nie znalazłem tej rodziny. Tam widocznie wszyscy uciekli gdzieś i nie wiem gdzie. Może nie zostali wywiezieni przez Rosjan. No ale my jesteśmy tymi jeszcze, co za Jagieły, czyli nie tymi dziwnymi. No ale też żeśmy, znaczy tutaj rodowo nie za bardzo mnie się to podoba, no ale cóż zrobić, w korzenie się nie zagląda, a jednak trzeba patrzeć i nie zrobić błędu. Nie zrobić błędu historycznego, przecież Prus 1, Prus 2, Prus 3 to są herby nadane szlacheckie i tego się trzeba trzymać. A dlaczego nie? A czego się trzymać? Tuskowizny? Albo sikorowizny? Przecież to są tak zwane, no nie chcę mówić, ale pieski na to leją, jak podnoszą nogę. Jowisz kwadratura Mars. To jest dobra kwadratura, dlatego że ta kwadratura mocuje, bardzo mocno jest twarda i trzeba tutaj naprawdę chwytać za siłę i trzeba brać to, naprawdę umieć to zrobić bardzo poważnie. Tutaj trzeba na tej kwadraturze trzeba mieć ogromną siłę i przede wszystkim praworządność. Praworządność jest podstawą jakby tego działania. Ale tutaj seksty Księżyca z Saturnem. Saturn i Księżyc są podobne. I sekstyl jest to wspólnota, tak? To jest dobry. Także Księżyc inaczej. Społeczeństwo trzyma kosę i rżnie. Albo sierpa, obojętnie. Bo Saturn jest tym mechanizmem wyliczania dokładnie. Przy sekstylu to jest dokładnie, trzeba brać pod uwagę 3,5 roku wstecz. To są mniej więcej te zaszłości i te zaszłości muszą się rozliczyć. No teraz to, co zrobił pan prezydent Trump i rzucił to do tych firm farmaceutycznych i one się będą musiały wyspowiadać. Ja jestem ciekaw, co u nas w Polsce będzie. Jak będzie się musiał wyspowiadać jakiś tam człowiek, który nie ma w ogóle nic do powiedzenia, tak? Który pokazywał, jakie to świetne leki, jakie to w ogóle ach i och. Jak on, bo to, że oni sobie stworzyli konstytucję jakąkolwiek i wpisali sobie, że oni są nienaruszalni, to nie, dlatego że jest kwestia zbrodni. I tutaj IPN znowuż wchodzi w grę. Jeżeli teraz, przypuśćmy, jakaś światowa organizacja uzna to za zbrodnię przeciwko ludzkości, to ci ludzie będą odpowiadać z tej zbrodni przeciwko ludzkości. Jakikolwiek sąd w Genewie, w Hadze, obojętnie gdzie, za habit i łańcuchy. No przecież to trzeba brać pod uwagę, że to tak się rozgrywa. Pamiętajcie, jest panna, jest koziorożec. Za chwilę będzie wodnik. On będzie jeszcze bardziej walił. A po tym ryby są. I tylko ryby do kogo należą? Do kogo należą ryby? To jest połowa. I od tej połowy się rozpocznie. Połowa wtedy w rybach. To tutaj się połowa to będzie po prostu takie pranie. Oj, będziemy prać, ojciec, będziemy prać. Uran, Trygon, Uran. No przecież to jest pismo Uran, Trygon, Uran. No proszę, Uran. Ta planeta rewolucji, ewolucji tych wszystkich przemian bierze sobie spokojny udział. I w tak fantastyczny sposób. Epoka Urana. Czystości,
umiejętności, a przede wszystkim, co tutaj ukrywać, rozmowy z samą świadomością i między innymi to jest ta sztuczna inteligencja, ale nie w tej formie. Nie w tej formie, bo ta forma jest narzucona. Zwróćcie uwagę, że już teraz piszę, nie podawajcie żadnych adresów, nie podawajcie tego, nie podawajcie tam jakichś rzeczy, nie róbcie tego, nie róbcie tamtego, nie róbcie owego. Jak to jest możliwe? To jest to sztuczna inteligencja, czy jest to gang? Ta inteligencja służy na tej zasadzie, że 2 dodać 2 ile jest? No dobrze, a czy jest możliwe, żeby 2 dodać 2 nie było? Czy w historii tak było? I teraz tutaj przemnożenie, przeliczenie i może tak się stać, że 2 dodać 2 wyjdzie tak jak jest w pi. Tak, no więc na pi opierając się, tam jest nieskończoność i nieskończenie, można urwać sobie kawałek. Ten kawałek no, urywa każdy lichwiarz w banku. I dlatego też bank powinien tylko wyłącznie zarabiać na tym, że podajesz mu pieniądze i on nimi obraca. A on ci wydaje dużo mniej, bo jeszcze tobie zabiera, tak? Procenty. No więc właśnie to jest to. Handel jest na procentach. Jeżeli dawniej było tak, że jeżeli się przekroczyło jakieś procenty, no to można było no, znaleźć się w jakimś odosobnieniu nagle, tak? No bo trzeba było udowodnić, że tyle i tyle się zarabia, taka i taka korzyść jest, takie i takie, no wiecie o co chodzi. I to było wiadomo i zawsze uczono tak zwanej uczciwości, no ale uczciwość się skończyła wtedy, kiedy doszli tak zwani reformatorzy świata, oświecenie, no i to oświecenie wprowadziło to, co jest. No a na tym skorzystały takie historie, jak właśnie, co tu ukrywać, no państwo pruskie, które odziedziczyło ogromny majątek po Krzyżakach i po Krzyżacy, jednak to była potęga niesamowita. Raz, że przez chrześcijaństwo, a drugi raz przez pijaństwo Kościoła, no bo oni robili tę egribicaver, krótko mówiąc, to co lubią najbardziej te kraje, które nie mogą nic innego, ale sfermentowaną krew, jeszcze w dodatku jakiegoś tam, no to jest wspaniała rzecz. Różnie to się nazywa. Wierny, niewierny albo goj. I teraz mamy, tutaj mamy księżyc. Księżyc, sekstyl, Neptun. Też dobre. Bo księżyc, Uran, no to jest świetne. I trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że koniunkcja księżyca z Plutonem. Księżyc z Plutonem ma ogromną, przede wszystkim nie tylko siłę, ale przede wszystkim wiarę. O, widzę tutaj pana, że chodzi i drzewa maca, dotyka drzewa, te stare. Zbiera siłę, a to jest, nie wiem czy czasami nie grochodrzew. Chyba tak. Czyli pospolicie mówiąc akacja. No i tutaj trzeba by brać pod uwagę, że ten Pluton z Księżycem ma ogromną szansę. Szansę zwycięstwa i nie tylko zwycięstwa, ale także brania pod uwagę najważniejsze rzeczy, świadomości. Świadomość społeczna w tej chwili może być doprowadzona do perfekcji i też trzeba brać pod uwagę, że ta i prawa i lewa strona wie o tym, no bo jeżeli ja wiem, no to oni też wiedzą, a co tu ukrywać, nie wszyscy są po tej stronie, po której ja bym chciał, żeby byli, ale no, zawsze są osoby, które chcą być na piedestale, no więc są na tym piedestale i tak słucham czasami i co się dziwię, że no ale to dobrze dlatego, że potem będziemy mogli pokazywać palcem albo zbierać jakieś żniwo. Zresztą ostatnio dzwoniła do mnie osoba, która się chce uczyć u mnie, no i była
jednego z moich, no powiedzmy, że no, od profesora Leszka Weresa. Nie wszyscy są tam kolegami oczywiście i no, staram się znać tylko tych najlepszych, a mimo to, że profesor Weresa, jak mówiłem, że chwali nie to, co jest dobre i co dla niego. No tak jest. No. Trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że tonący brzytwy się chwyta i trzeba to wybaczać, no takie rzeczy. Niektórym przynajmniej, niektórym, bo wszystkim absolutnie nie, bo jeżeli wybaczymy wszystkim, no to będzie to, już zrobiliśmy okrągły stół i udawaliśmy, że wybaczyliśmy. No nie wybaczyliśmy, bo w tej chwili wychodzą takie kwiatki, że to się w głowie nie mieści. Zresztą kto by mógł wybaczyć czerwone harcerstwo? Jak ktoś, ja jestem harcerzem i nigdy się z tego nie zwolnię, bo nie ma takiego zwolnienia. I poznałem największych harcerzy w Polsce, którzy generała Rozłubierskiego, który miał krzyż Virtuti Militari za powstanie warszawskie. Poznałem go osobiście i bardzo się ceniliśmy. Zresztą ci, którzy no, dzisiaj są za panem Nawrockim i on jest właśnie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, to była postać przepiękna, jeżeli chodzi. A kiedyś wreszcie usiądziemy pomiędzy kynologami i zaczniemy opowiadać, jaką świetną robotę robił. I jaki to był wspaniały człowiek w rzeczywistości i prawdziwy, no trzeba przyznać, że w pewnym sensie, nie wiem co na to IPN, ale dla mnie i tutaj, czy można by to było zebrać, my już się starzejemy i odchodzą, a pamięć jednego człowieka to jest za mało, musi być przynajmniej iluś świadków, bo dzisiaj zapominają ci młodzi ludzie, że jest coś takiego jak takie miejsce, gdzie się sadzi oliwki. I tych oliwek jest najwięcej posadzonych przez nas, Polaków. I robiliśmy to wbrew wszelkim zasadom, bo jeżeli ktoś wie, że za chwilę może zginąć cała jego rodzina, jeżeli on popełni jakikolwiek błąd, ale nie tylko błąd, zostanie zauważony. I tych ludzi się nie stawia na piedestał historii. Te nazwiska nie są na murach, a zdejmuje się te wszystkie punkty, gdzie te tablice już wisiały kiedyś i od dawna. Nieważne, że będzie im więcej tym tablic. Jeżeli ja wiem, że tam dalej są ci, którzy nas mordowali, bo tutaj no, został wykonany, przypuśćmy, samosąd. Ja o tym mówiłem tutaj. Nawet jedna z osób mówi, nie wiedziałam, a tutaj mieszkam. Niech się dowie od starszych osób, a to w gruncie rzeczy takich miejsc było sporo i takie cmentarze są, które dzisiaj już nie są cmentarzami, a są parkami i za chwilę będziemy po czyichś kościach chodzić. A nie zawsze to były osoby złe. Czasami były to może skoligacone z panem admirałem Unrem, który nigdy nie mówił w swoim języku rodzimym, czyli niemieckim, tylko w naszym polskim i był polskim admirałem. I to trzeba pamiętać i to jest najważniejsze w tej całej historii. Nie to, że ktoś jest Niemcem albo nie jest Niemcem. Nie, trzeba tutaj pokazywać Niemcom, że są wśród nich osoby nie takie, jak właśnie w tej chwili się pokazuje i mówi, bo to jest po prostu karygodne. Karygodne jest to, że są osoby, które robią szum na jakichś boiskach, a ich dziadkowie
zapraszali po to, żeby wsadzić to drzewko oliwne i podziękować w tym sadzie życia, tak? Ale to jest najtrudniejsze, że my nie potrafimy tylko tak troszeczkę nie patrzymy, a przecież ten bezimienny, bo nie znam nazwiska tego Żyda, który w Powstaniu Warszawskim, kiedy bombardowano, miał tą kankę z tym spirytusem i każde dziecko dostawało łyżeczkę. I w ten sposób w tym domu nie było czerwonki, nie było tych wszystkich chorób. Jakie to mądre, jakie proste, jakie piękne. I dla niego dziecko każde się liczyło, bo było powstanie. A przecież mógł zginąć w getcie. Ale dzięki tym dzieciom nie zginął w tym getcie. Tylko może zginął w Powstaniu Warszawskim, tego nie wiem. Dzisiaj już dawno by nie żył, bo był bardzo starszym człowiekiem. I to są patrioci nasi. To są ci, którzy spontanicznie ratują drugiego człowieka. Podają mu rękę bez względu na to, jacy jesteśmy. To jest właśnie ten moment, kiedy ta ziemia tworzy takich ludzi. Ale kiedy przyjeżdżają tu ludzie i mówią, że nas nie lubią, czy my jesteśmy źli, a czerpią z tego korzyści, to na to pozwolić nie możemy i nie robić im wstrętu, tylko pokazać im droga wolna, w tą lub w tą, w górę czy w dół, ale proszę, zapraszamy kiedy indziej, kiedy zmądrzejecie, bo na tej ziemi naprawdę wychowało się mnóstwo narodów, które dzisiaj nazywamy się wszyscy Lachami czy Polakami. Nie wszyscy mamy geny, jak to się mówi, super czyste, tak jak niektórzy myślą, że tak żeśmy się łatwo mieszali. Nie, wcale żeśmy się łatwo nie mieszali ze względu na to, że powstawały klany i też historie i getta i w pewnym sensie obozy. Wyobraźcie sobie górala ożenionego nie z góralką. Przecież to było niedopuszczalne. Popatrzcie sobie na tych, którzy łączyli majątki tylko dlatego, że o 2 morgi więcej dostał w posagu. A to było ważne, bo to była chwila przeżycia, więc tutaj za morgą była jakaś dziewczyna i można było połączyć, już mieć 6 mórg, czy 7, czy 10, czy 12. A jak młynarz miał córkę, młynarkę, o, to była partia. I nie róbmy tak, że tak żeśmy sobie szli, to były interesy. No ale taki był świat. Czy warto powrócić do tego świata? Ten świat jest nadal. Ten świat jest taki sam, nie, tylko się zmienił zupełnie w innym kierunku, ale ciągle jest to samo. Ciągle nam się musi opłacać. Dziewczyny dzisiaj są silniejsze i patrzą na tych swoich partnerów jak komornik na szafę i tylko słuchają, czy korniki albo turkuć podjadek jakiś nie zżera, że będzie to leń albo jeszcze jakiś pasożyt, bo z szafy zrobi się tylko jakaś taka, nie wiem, czy to powiedzieć wiór, czy odchody, bo sama się zeżarła.
i kubka czego? Jakiegoś prochu. No cóż, czasami i tak trzeba. Słuchajcie, będę już kończył, dlatego że czas jest przepiękny. Przepiękna pogoda. Poleżeć na słoneczku. Nie wiem, czy będę. Chyba do domu nie wrócę dzisiaj, bo mam sporo w pracowni roboty. Dzisiaj jest muzyka, oczywiście, przychodzą muzycy. I czas panny, oczywiście. W Dładzie Koziorożca. I chciałbym tylko, żebyście spojrzeli na ten świat i na tą chwilę. To, co się dzieje. Jakie to wszystko jest piękne. Jak wychodzi szydło z worka i jakie ludzie tworzą sceny, głupoty, to czasami trzeba by się zastanowić, czy gdzie jest mądrość, a gdzie jest koniec, a gdzie jest początek tego zjawiska. No po prostu klęska. Ale na to czekaliśmy. Na taki obrót sprawy. I panie prezydencie, bardzo dziękuję za postawę, którą pan stworzył i tą całą historię, że czekał na pana prezydent Trump z wyciągniętą ręką. Cały czas każdy Polak, ten, który jest odważny, czekał na ten moment. I tu nie ma żadnych dziwnych rzeczy, bo tam w niebie Amerykanie też złożyli hołd koledze. Żeby o takie szczegóły zadbać, to trzeba być naprawdę człowiekiem. A pluć niech się nauczą, ale do celu. Najlepiej na siebie. Na tapczanie siedział leń, nic nie robił cały dzień. No cóż, tacy też są. Niech sobie znajdą swoje gniazda i niech tam siedzą. No cóż, do zobaczenia, do jutra. Z Bogiem. A Bóg niech nas prowadzi i niech poprowadzi naszą ojczyznę.